Ale branie potężne. Urwał kołka, dobra. To już nie jest tak źle. Ależ ryba. Jeszcze z jaką przygodą. No, jeszcze kawałek ścieżką i niedługo powinienem być na miejscu. No mam dzisiaj trochę tobołów, zwłaszcza tutaj, ale to wam później pokażę. Kurtkę ubrałem, no bo lało, a jednak po drodze trochę gorąco, jak tak się idzie. No, ale słuchajcie, ja już właściwie na miejscu. Jestem na miejscu. Wąskie trochę miejsce, jak na koszyk, ale myślę, że jakoś sobie dam radę. Pieni tam coś. Witam serdecznie na kanale Primanki. No słuchajcie, witam was nad jeziorkiem, na popołudniówce. Byłem z rana na spławik, ale deszcz mnie wygonił. Ale później patrzę prognozę. 2 razy deszcz, ulewa miała przejść i później miało się troszeczkę nawet rozpogadzać. W tym momencie przeszła właśnie druga ulewa. Ja byłem wtedy w drodze. No i faktycznie niebo jakby trochę pojaśniało. W razie co mam parasol. No jak już jestem, to już będę siedział. Co by się nie działo. Czy będzie lało, czy będzie wiało, na pewno będę siedział. Tutaj słuchajcie, miejscówka trochę zarosła. Ja byłem tutaj raz na spławik. Miałem troszeczkę tą trzcinkę wyciętą. Zapomniałem dużej kosy, ale chyba mam małą kosę, bo będę musiał sobie troszeczkę to jednak wyciąć. No bo nie da się tak na metodę łowić w takim malutkim okienku. Nie da się niestety. Kilka trzcinek wytnę. No zanęcę, bo mam coś ciekawego. Zaraz wam pokażę. Dlatego słuchajcie, nie będę przedłużał. Rozkładam się, szykuję, wszystko próbuję. A jak będzie, zobaczcie sami. O dobrze, wziąłem kosę, faktem taką malutką tylko, na sztyce do podbieraka, ale zawsze coś, bo dużo mam w pokrowcu. Ale jaja, podbieraka nie wziąłem. No niestety, nie wziąłem sztycy do podbieraka, zostawiłem niestety w pokrowcu spławikowym. Może jeszcze tu jest, ale wątpię. No niestety, nie wziąłem. Będę musiał sobie jakoś tak radzić. Podbierak zamontuję na takiej sztycy. Jakoś będę musiał podbierać. Za długie to nie jest, no ale co poradzę. Zawsze coś. Lepsze to niż nic. Zaraz rzucę okiem, czy jak sobie tutaj powiedzmy usiądę, wędki tak, ciach, no jeszcze tamto by się przydało wyciąć, ale to nożem zrobię. Ale tej sztycy do podbieraka to sobie nie daruję. No dobra, słuchajcie, wezmę szybko wędkę do nęcenia w pierwszej kolejności, zanim nawet zanętę i pelet będę robił. Tutaj nie widać, ale tutaj są patyki, tam są patyki, tu wszędzie są patyki. A przegruntuję sobie jakieś miejsce takie w miarę czyste, no żeby ewentualnie normalnie jakoś rybę holować. A jeszcze siądę, zobaczę te wędki jak będą. Jedna tak, druga tak, żebym w razie co mógł wejść z tą krótką sztycą do podbieraka. Dobra. No ale słuchajcie, pewna zmiana nastąpiła, bo sobie zakupiłem w końcu kijki dystansowe, bo na tych podpórkach się mordowałem. A na tych kijkach już raz próbowałem, fajnie się odmierza, fajnie to schodzi. Ten sznurek też ułatwia zadanie. A dzisiaj mam, słuchajcie, szklankę, bo to będzie ta pewna rzecz, ciekawostka taka dzisiejsza. Szklankę, patrzcie, cyk, zakładam sobie bez podchodzenia nawet i mogę odmierzać dystans. No dobra, mniej więcej wiem, co jest grane i już wam pokazuję, co ja tu dzisiaj naszykowałem. O, to może teraz sobie najpierw zrobię też pelet.
Pelet i zanętę, bo to trochę potrwa. Wziąłem pelet Aliena, tego co było, tak mi się na początku fajnie sprawdzał. To trzeba w pierwszej kolejności rozrobić, bo najdłużej się robi. Ale wziąłem też dzisiaj zanętę, będę chciał bazować na zanęcie. Sweet Gold Method Mix. Tej jeszcze nie używałem. Słodki zapach taki. No już na tą porę roku myślę, że to będzie właśnie, to będzie to. I właśnie zanęty więcej niż peletu, tak myślę. Zaraz ją przetrę przez sito, ale niech sobie naciągnie trochę. A ja się zajmę ważną rzeczą, o której wam mówiłem. Spójrzcie, co ja tutaj mam. Zestaw budowlańca. Słuchajcie, tą zanętę, to jest taka no treściwa zanęta, wszystko tam jest, gruba kukurydza, pelety i tak dalej. Dostałem od Piotrka, wiecie jakiego Piotrka. Zeszłoroczny trociowy król, a w tym roku oj doi potokowce, tyle co on 50 w tym roku wyciągnął. Niesamowite, pozdrawiam Piotrek. Tak jak mówiłem, ja to zużyję, bo Piotrek tam jedną nockę na leszcza się naszykował, ale później coś tam mu wypadło, dalej nie jeździł, mówi zostało mu, żebym wykorzystał. No to korzystam, jak najbardziej, fajna treściwa zanęta. On ją trochę namelasował, ale ja później jeszcze dodałem o wiele więcej melasy, żeby była zakonserwowana, żeby nic się z nią nie działo, żeby mogła długo po prostu poleżeć. Klej elegancko do koszyka, jak się nabije, będzie luks. Nęcę, chyba jej nawet nie będę musiał dowilżać. Solidnie namelasowałem. Z tym melasowaniem zanęty to jest dobry bajer, bo taka zanęta może później długo leżeć. Nic się z nią nie dzieje, nie psuje się, nie pleśnieje, nie kiśnieje. Nawet ją chyba trochę za mocno ubijam. Elegancko. Ładnie wychodzi z koszyka, a tu są też grubsze takie drobinki. No, mam nadzieję, że coś podejdzie. No, rozpadało się. Kilka tych koszyków wrzuciłem. Na razie wystarczy. Mam też kukurydzę, mam konopie i tak dalej, ale dzisiaj chciałem sprawdzić tą zanętę. No, teraz mogę na spokojnie sobie rozłożyć podpórki. Pada. Nie wiem, czy parasola nie będzie trzeba rozkładać. Chyba tak, bo szkoda, żeby wszystko mokło. No, będzie całkiem inaczej. Tylko gdzie go tu usadowić, żeby mi się dobrze rzucało. No coś takiego. Dobrze, że parasol rozłożyłem. Patrzcie jak daje. W ostatniej chwili dosłownie. Bardzo nie lubię spod parasola łowić, no ale w danym momencie nie widzę innej opcji. Zaraz przestanie może chwilę, to sobie odmierzę dystanse. Autentycznie w ostatniej chwili. A ja sobie w międzyczasie zobaczę zanętę, no trochę dowilżyć. A to z parasola trochę pocieknie do zanęty. No, teraz powinna być elegancka, przetrę przez sito. Przez to małe sitko. Kiedyś pytaliście mnie, co to za pudełka, co to za sitko. Słuchajcie, jeszcze za czasów jak jeździłem trochę na zawody, no to kupiłem sobie, to są pudełka chyba Stonfo, te zielone albo Trabucco, bo i Trabucco i Stonfo takie miało, i te sitka do ochotki, do przetrzymywania ochotki. Te małe kwadratowe siteczko to też jest sitko do ochotki. To są zawodnicze, wyczynowe po prostu pudełka. Starodawne, nie wiem czy jeszcze dostępne takie identycznie takie czy nie, ale miałem je, to ich używam, nadają się bardzo dobrze. No, zanęta przetarta. Pelet sobie dochodzi. Jeszcze tylko odmierzyć dystanse, ale nie chce mi się wstawać z
spod tego parasola w taki deszcz. Niech to przejdzie trochę. Najgorsze jest to, że w razie ryby będę musiał podbierać podpórką. No ale dobrze, że jest i taka podpórka. Oka, nie ma tej podpórki. Odrobinę przestało padać, to sobie szybko odmierzę chociaż jedną wędkę, żeby wyrzucić, żeby cokolwiek spróbować łowić. Ale mokro wszędzie. O, i te podpórki są fajne, bo mają tą gąbkę. Można sobie wbić haczyk, cyk i odmierzać. No, chociaż jedna wędka odmierzona, chyba szybko drugą też odmierzę. Trochę zmoknę, trudno się mówi. W końcu przyjechałem coś połowić, ale że podbieraka nie mam, no to jest, słuchajcie, szok. Ja chciałem na podpórkę zrobić, ale się niestety połamała. O, no i jestem. Jakoś się udało. Dawno już nie byłem na metodę, ale ostatnim razem jak byłem, to sprawdzała mi się ta mała pomarańczowa kulka Orange Flame. No dlatego od tego zacznę. Jasna zanęta i jasna kulka. A drugą dla odmiany, akurat chwyciłem to pudełko, nie wiem dlaczego. Sosi, tą ostrą, większą kulkę czerwoną dam. Najwyżej później zmienię. I tak w trakcie łowienia zawsze jakieś tam zmiany tych kulek są. No i tutaj też dla odmiany spróbuję na pelet. No i zobaczymy, co z tego będzie. Na razie leje i nie zapowiada się, żeby przestało. A w prognozie było, że to już jest koniec. O, zluzowało. Ale pusto. No ale akurat wypadałoby przerzucić. Kilka przerzuceń zrobiłem. No ale mimo wszystko pierwszy raz na miejscówce, jakieś glony tam. Jest tu zaczepów, patyki i glony. Ale branie potężne. Po zaczepach od razu ryba. Od razu idzie nie wiadomo gdzie. Zaczepy. Co to jest? Od razu w zaczepy idzie. Karpisko chyba. A ja podbieraka nie mam oczywiście. To jest najlepsze. Nie mogę dać wejść z zaczepy, bo to będzie po mnie zaraz. Ale masą idzie. Jak ja podbiorę tą rybę? Gdzie w patyki? Gdzie w patyki? Wyłaź z tych patyków. Wyłaź stamtąd. Ale daje. Ale daje. Co to jest? A tu same zaczepy. Dobrze, mam mocny zestaw, ale już po patykach idzie. Już w patykach. Wyłaź z patyków. Co to za monstrum? Ale w kołki wlazło. No i w zaczepie siedzi. Aj.
Popuszczę, może wylezie. Już miałem pod nogami rybę. No wyjdź stamtąd. Mam wodery, to może ja wejdę kawałek. Może jakoś się uda odhaczyć. Podbierak bez sztycy. To jest najlepsze. Wyłaź. Jest jeszcze ryba. Zaparkował w kołku. Ole karpisko. Urwał kołka, dobra. To już nie jest tak źle. Ależ ryba. Jeszcze z jaką przygodą. Ale daje. Ale daje. Mam go pod nogami, ale jak ja go podbiorę, jak ja nie mam podbieraka. Niech se tutaj pochodzi pod nogami, niech zaczepy, niech się zmęczy. Znowu gdzieś w kołkach chce iść, ale karpisko. Ale karpisko. No, odkręcę mu trochę w razie odjazdu. No, będzie odjazd jeszcze. O, to silna ryba. Bardzo silna ryba, nie w drugi zestaw. Ale też nie w patyki. Silna ryba. Ależ byk. Ależ byk. Jak ja cię podbiorę tym podbieraczkiem bez sztycy. Ale byk. Co ja zrobiłem, że ja sztycy nie wziąłem? Ależ byk. Wyłaź, bo tam są zaczepy. Idzie jeszcze, siły ma. No, jeszcze będzie odjazd. Jeszcze będzie odjazd. Jak ja go podbiorę? O ile da się jeszcze podebrać. Pod drugim zestawem przeszedł. Ale dobrze, że nie w patyki. Nie no, jak kloca mam. Nie mam co jak z nim zrobić, bo przecież to jest metoda, to nie jest karpiówka. Na małą kuleczkę pomarańczową. Ale idzie. Nie no, nie mogę mu za bardzo dać, bo wejdzie znowu w patyki. Idzie znowu w patyki. Gdzie tam? Na wodę. Znowu w patyki idzie. Wie już, o co chodzi. No kij w pałąk i dziękuję.
znowu w patyki. Nie w patyki. Nie w patyki. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Nie. Tam nie. Tam to nie. Tu się wyszalej, pod nogami się wyszalej. Pod nogami się wyszalej. Idzie jeszcze. Ależ to ma siłę. Ależ to ma siłę. Podnieść go tak dobrze nie mogę. Że powietrza łyknął, to inaczej by było. Ależ chodzi. Chodź. Już wierzchiem idzie, ale ja nie mam siły go obrócić, żeby nie urwać zestawu. A to nie taka ryba na hop hop, żeby od razu podebrać. Największy karp, jakiego miałem. Idzie już znowu po jakichś zaczepach, czuję. Ale daje. Wir tylko idzie. No zmęcz się trochę. Znowu w patyki. Nie w patyki. Nie w patyki. Chodź. Nie tam. Pod nogami. Masz się wychodzić pod nogami. Ale karpisko. Ale byk. Ależ byk. No już taki w miarę, ale to jeszcze. Czemu mi do tego podbieraka nie wejdzie? Jeszcze taki podbieraczek bez sztycy. Ale karpisko. Nie w patyki. Gdzie ty tam? Jeszcze dołem chodzi. To nie jest taka ryba. O. Co on wyprawia. Ależ byk. Ale no robi co chce. Robi co chce. Chodź tu, karpiu. Może jakoś się uda mi się podebrać. Ale gdzie w ten podbieraczek? To raczej będzie niemożliwe. Chyba ręką będę musiał go podebrać. Innej opcji nie widzę. Niestety. W to mi nie wejdzie. No jeszcze nie gotowy. Sztycą to już bym go sięgnął. Ale byk. Jeszcze nie gotów. A branie to tylko przygiął szczytówkę. Ależ byk.
Jeszcze chce w patyki iść, ale już zmęczony jest trochę. Nie, tamto ci nie dam. Tamto ci nie dam. Na wodę wyłaź. O, właśnie tutaj. I znowu mam go prawie pod nogami. Ale co z tego, jak on ma tyle siły. Ale silna ryba. Ależ to jest potęga. Dobra. Ty w ogóle się nadajesz do tej siateczki małej? Nie no, cuda, bez podbieraka to są cuda. Jeszcze nie gotowy. Mocno zmęczony, ale jeszcze nie gotowy. Jeszcze idzie masą, jeszcze walczy. Jeszcze walczy. Jak to jest, że jak ja czegoś zapomnę albo coś jest nie tak, to wtedy biorą te duże ryby. Nie w patyki, gdzie ty tam chcesz iść? Wyłaź stamtąd, gdzie ty tam chcesz iść? Na środek, na środek, na środek, tak. Tak jak teraz, na środek. Ale on chodzi jeszcze. Ja tylko trzymam, no nic nie mogę zrobić. Musi się jeszcze wymęczyć. O, Piotrek, zanętę żeś mi przygotował luksusową. Kołowrotek jęczy. Nie w patyki, gdzie tam chcesz iść? Gdzie tam chcesz iść? Chodź tu z powrotem. Chodź z powrotem. Chodź, 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 chodź. Patrzcie, trzymam go na krótkim dyszlu pod nogami, ale nie mogę go nawet podnieść do góry. Łyknij se powietrza, to będzie ci lżej. Nie chcę się podnieść do góry, no, żeby łyknąć trochę świeżego powietrza. Znowu patyki tam kierunek obiera. Chodzi i chodzi i chodzi i chodzi i chodzi. Ostatni zryw chce zrobić. Ostatni zryw patyki. Nie. Wyjdź lepiej na wodę. O właśnie, na wodę. Ale numer. Ręka już mnie boli. No ale nic nie poradzę. Muszę go tutaj w miejscu zmęczyć. I może jakoś spróbować podebrać, jak się da. Nie, w żadne patyki. Ja cię tu przytrzymam. Nie martw się. Już jesteś zmęczony już tak. Zrywu takiego silnego może mi nie zrobisz. Gdzie w patyki? Gdzie? O właśnie. Od kija do góry biorę, to wychodzi na wodę. Nie mam jak, bo tutaj w tą stronę bym wziął, to by odszedł od patyków. O, teraz dopiero mogę. Że niby kij w drugą stronę, to wtedy przeciwny kierunek obiera. Ale nie mam jak. Mam go pod nogami. O, pokazał się, patrzcie na niego. Ole byk. Łykaj powietrze. No, wywalił się jeszcze.
No i znowu tylko kija trzymać. Ale jazda. Najdłuższy hol na grunt, jaki miałem kiedykolwiek. Nie myślcie sobie, że ja się z nim bawię, żeby to trwało. Nie, nie, nie. Nie mam co zrobić po prostu. Tylko kasować luz i dawać mu odjechać. Kasować luz, kawałek podciągnąć. W sumie on przypływa sam do mnie. To nie są jaja, naprawdę. Ja się z nim nie cackam. Trzymam po prostu konkretnie. Aż mnie ręka boli. O. Pokazał się na chwilę. Już mi ręka mdleje. Już mi ręka mdleje. Karpiu, masz siłę. To ci muszę przyznać. Jeszcze nie. Chodźżesz. Będziesz miał spokój. Może go tak wywlokę. Tutaj odejdę i go tutaj wciągnę może. On nie jedzie, jak mi w trzcinę wejdzie, to będzie po zawodach. O, łykaj powietrza. O, już łyka. Łyka powietrza. Łyknął powietrza. Łyka powietrze. Ale byk. No, ma już dosyć. Prawie. Ja tylko patrzę na niego i patrzę na ten podbieraczek i to jest chyba niewykonalne. Chyba się wycofam, spróbuję go tu na trawę wciągnąć, bo innej opcji nie widzę. Muszę to zrobić nieelegancko. Ale byk. Szok. Nie no, to jest nieprawdopodobne. Ale ryba. Ale bysior. Oj, byku, dałeś mi popalić. No słuchajcie, szok. Jaka ryba. Szybko wezmę miarkę. Spróbuję go jakoś zmierzyć. Ale dał mi popalić. Chociaż nie wiem, jak ja to zrobię, ale tak. 60 jest do łuski. 73 cm. 73 cm. Zaraz spróbuję, czy wejdzie do podbieraka, to go zważę. Ale byk, ale dał mi popalić. Niesamowite. Szok, że ja go wyjęłem. Tyle czasu. Mam tu gdzieś wagę, ale nie wiem, czy on wejdzie mi do podbieraka, żeby go zważyć. Spokój się. Czy podbierak to wytrzyma? 0,0. No bo to rekordowa ryba. Wypadałoby nią zważyć. 10,31. 10,31. Uspokój się. 10,31 z podbierakiem. Zaraz podbierak zważę, ale najpierw tego karpia trzeba by uwolnić. Oj, on jeszcze będzie dochodził do siebie. Spójrzcie jeszcze raz na niego. Niesamowite. 10,31 z podbierakiem. Zaraz zważę
podbierak, ale byk. 73 cm. Dobra, nie męczę go, bo on już swoje przeszedł. Ja też zresztą mam dosyć. Niech wraca do wody. Zaraz zważę podbierak. Oj, ty grubasku, to musisz tu odpocząć chwilę chyba. Odpocznij, odpocznij. Chwilę ty tu odpocznij, bo dostałeś w kość. Tak jak i ja zresztą. Musi odpocząć, bo tak to nie powinien iść do wody. Taki wymordowany. Też nie ma siły, tak jak i ja. No, już gotowy do startu. Uciekaj. Jedzie. Poszedł dostojnie. Jak na niego przystało. Szok. Niesamowite. Zaraz zważę podbierak, to będę wiedział dokładnie, ile ważył. 10,31 z podbierakiem. A sam podbierak waży 300 gramów. 305 gramów. Równe 10 kg. Sam podbierak 305 gramów. 10 kg. Ale dał mi czadu. Ja już na dzisiaj mam dosyć. Słuchajcie, składam sprzęt, jeszcze zanęcę sobie tutaj, może jutro przyjadę. Na dzisiaj mam dosyć emocji. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie, ja już naprawdę składam sprzęt, na dzisiaj mam dosyć. Tutaj ucięłem zestaw, żeby go... Patrzcie co z żyłką. Patrzcie co się z żyłką stało. Sprężynka do wymiany. Żyłka, sprężynka do wywalenia. Mam już dosyć na dzisiaj. Wymordował mnie.